Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale, dzisiaj z balkonu. I dzisiaj będziemy odgadywać książki po okładkach. Mam przygotowanych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 9. Raz, dwa, trzy, cztery, 9 fragmentów okładek i zaczniemy od pierwszego. Nie wiem, czy będziecie coś widzieć. Ja już wiem, co to jest. To jest książka napisana z wstępem rosyjskim i cała jest po angielsku, a mianowicie są to wybrane, nieopublikowane nigdzie wcześniej opowiadania Agaty Christie. I okładka w całości wygląda tak. Jest pan w meloniku, czyli podejrzewam, że to jest ten detektyw i słynny. Kolejna książka. Kurczaki pieczone. Jest to książka, ja wiem autorka jak się nazywa, bo jej okładki wyglądają cały czas tak samo. Jest to na pewno książka Samanthy Young, ale tytułu nie powiem. Okay. Wszystko, co w tobie kocham. Kolejna, bardzo łatwa. Była to bardzo swego czasu popularna dosyć seria książek wydawanych klasyków. Myślę, że w większości na pewno będziecie wiedzieć, jeśli zobaczycie. A mianowicie jest to książka Duma i uprzedzenia Jane Austen z tego wydania takiego od nie wiem, jak się nazywa. Na pewno było w prenumeracie którejś. I ja kupiłam sobie tylko Dumę i uprzedzenie, a reszty książek już nie zbierałam, bo mi się nie opłacało. Z tą książką będę miała więcej problemów, bo ja kojarzę tę książkę, ale kompletnie nie kojarzę tytułu tej książki. To jest na pewno fantastyka i wiem, że miały powstać kolejne tomy i nie wiem w końcu, czy powstały, czy w Polsce już nikt nie wydawał ich. I wiem też, że tą książkę kupiłam sobie za jakieś 10 zł w Empiku, z tych takich zniszczonych książek. Ale nie wiem, co to za książka po tytule. Czarny. Czarny Lampart, Czerwony Wąż. To jest chyba ta książka. Teraz zerkniemy. I inaczej się nazywa Czarny Lampart, Czerwony Wilk. I to jest powieść Marlona Jamesa, laureat Nagrody Bookera. Nie czytałam, chociaż miałam w planach ją przeczytać, ale jeszcze jej nie przeczytałam. To jest książka, w którą też niedawno się zaopatrzyłam. Jest to książka Williama Whartona i wiem, że ona się dzieje gdzieś tam w okresie świątecznym. Ja mam już mnóstwo książek Whartona, ale jak na razie przeczytanego mam chyba tylko Ptaśka i ta książka też bardzo mi się podobała. A ta z tą bombeczką dzieje się właśnie w okresie Bożego Narodzenia. Tam też mamy jakieś
rodzinny czas i też jakieś wydarzenia rodzinne w trakcie tej książki. Wydaje mi się, że są to wieści, bo inne książki mam gdzieś tam dalej, a tak, to są wieści Williama Whartona. To jest bardzo łatwe do odgadnięcia. Nawet niedawno pokazywałam na kanale. Jest to Ciemność od Paula Kawiaka. I na pewno chcę tą książkę bardzo szybko przeczytać, bo tam mamy coś do czynienia z torturami, z jakimś japońskim tatuażystą, który tymi torturami się zajmuje, więc na pewno będzie to ciekawa przygoda, żeby przeczytać tę książkę. Kolejna książka, kolejny fragment. Jest to bardzo ciężko do zobaczenia książka, bo okładka cała książki jest czarna, ale jest to Czarownica od Andrzeja Paczkowskiego. Moja jedna z ostatnich ulubionych książek. Widziałam ją już milion razy i milion razy ją pokazywałam, więc to było bardzo łatwe. Kolejny fragment, książka, którą zaczęłam czytać i która mi się bardzo nie spodobała od samego początku i nie mogłam się w ogóle w nią wgryźć, ale może kiedyś przyjdzie jej czas, a może przyszedł czas, by ją gdzieś oddać na komuś, kto na pewno ją będzie chciał przeczytać. A jest to książka Tropiąc jednego wilka. Dostałam ją kiedyś i chciałam być miła, chciałam przeczytać, ale te klimaty chyba mi nie pasują. Nie wiem, jakoś mi nie przypadła do gustu i kompletnie nie mogłam jej przeczytać. No i ostatni już fragment. Książka, którą też mam w planach czytelniczych na maj. I jest to Nikt o tym nie mówi. Książka, którą niedawno kupiłam sobie też w Biedronce za 10 zł. W tej promocji 3 w cenie 2. No. Także taka książka i ta książka z kolei, ta ostatnia, opowiada o social mediach, o sieciach społecznościowych i o tym, jak one wpływają na nas i o tym, jak one działają na społeczeństwo. Także zawsze chciałam się sprawdzić w tym challenge'u i mam nadzieję, że mi się udało. Chociaż niektórzy, którzy wybierali okładki, wybrali bardzo słabe, bo wszystkie w zasadzie odgadłam. Także bez zbędnego przedłużania, bo już chyba nie ma o czym mówić. Chyba że dam szansę jeszcze na 2 książki trudniejsze do znalezienia. To zaraz się w takim razie zobaczymy jeszcze z 2 książkami, żeby trudniej mi było odgadnąć, co to są za książki. Także czekajcie. Montuję teraz film, który oglądacie. No i ta część nie ma niestety dźwięku. Także części książek raczej nie zobaczycie, bo też już nie mam co dogrywać, no bo to nie będzie już szczere odgadywanie, bo będę wiedziała, o co chodzi. Dlatego zostawię kawałek, żebyście zobaczyli, że nie ma dźwięku, no i to wideo. Także ja żegnam się z Wami. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta część, w której jest ten dźwięk. No i do zobaczenia w kolejnych filmach już w przyszłym tygodniu.